Kosmiczne skały lecące w kierunku naszej planety. Niewielkie obiekty, które mogą jednak stanowić ogromne zagrożenie. Mają różną budowę i rozmiary, ale są znane pod jednym mianem – NEO, czyli obiekty bliskie Ziemi. W tym programie pokażemy, jak wyglądają ich poszukiwania i co możemy zrobić, jeśli któryś z nich znajdzie się na kursie kolizyjnym. Zapraszamy na Astronarium. W Układzie Słonecznym znamy setki tysięcy różnego rodzaju małych ciał, ale tak zwanym obiektom bliskim Ziemi poświęcamy szczególną uwagę. Dlaczego? O tym mieliśmy sobie okazję przypomnieć kilka lat temu w Czelabińsku. 15 lutego 2013 roku na niebie nad tym rosyjskim miastem pojawiła się ogromna, ognista kula. Kilka chwil później dał się słyszeć huk eksplozji, która zatrzęsła budynkami i powybijała szyby w oknach. Takie były skutki uderzenia małej planetoidy. Dziś wiemy, że była to kosmiczna skała o średnicy około 17 metrów. Ale takie rozmiary wystarczyły, aby wchodząc w atmosferę eksplodowała z siłą 30-krotnie większą od wybuchu bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Ta historia przypomniała nam, co może się stać, kiedy taki obiekt znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią i jak ważne są ich poszukiwania. Meteor z Czelabińska nadleciał od strony Słońca, dlatego nikt go nie zauważył, ale astronomowie monitorują tysiące innych obiektów bliskich Ziemi. Wiele z nich jest znacznie większe od tego z Czelabińska. W jaki sposób możemy ich zatem szukać? I czy mamy pewność, że ze strony żadnego z takich ciał nic nam nie grozi? Przekonajmy się, jak brzmią odpowiedzi na te pytania. Pojawienie się ognistej kuli nad Czelabińskiem było ogromnym zaskoczeniem. Nie oznacza to jednak, że wobec takich zdarzeń jesteśmy bezradni. O tym, jak wyglądają poszukiwania obiektów takich jak planetoida z Czelabińska, opowie dr Dagmara Oszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Astronomowie z Poznania od wielu lat specjalizują się w badaniach małych ciał Układu Słonecznego. Choć tak zwane obiekty bliskie Ziemi w gruncie rzeczy nie różnią się od zwykłych planetoid, ich poszukiwanie wygląda nieco inaczej. Obiekty typu NEO szukamy przy pomocy teleskopów, może nie takich jak ten, ponieważ ten teleskop ma zbyt małe pole widzenia. Zazwyczaj stosuje się teleskopy o dużym polu widzenia. No i przeszukuje się niebo, te same fragmenty nieba, powraca się do nich i szuka się obiektów, które po prostu się poruszają. W taki sposób szuka się wszystkich planetoid, a w szczególności NEO poruszają się bardzo szybko. To jak wygląda taki proces od wykonania obserwacji do momentu, kiedy będziemy mogli stwierdzić, że rzeczywiście jest tam widoczny jakiś taki obiekt, który zmierza w stronę naszej planety? Zazwyczaj właśnie wykonuje się zdjęcia określonego obszaru nieba. No minimalnie potrzebne są 2 zdjęcia, żeby zobaczyć, czy obiekt się porusza. Kiedyś robiono to przy pomocy tak zwanego błysk komparatora, na którym właśnie naprzemiennie pokazywano klisze tego samego obszaru nieba, wykonane w jakimś odstępie czasu. No dzisiaj wszystko jest robione komputerowo i cyfrowo, także wykonuje się zdjęcia cyfrowe i już algorytmy, a nie ludzie poszukują tych planetoid. Ile obiektów tego typu udało nam się w ogóle odkryć? W tej chwili znanych jest około 18 000 planetoid bliskich Ziemi, z czego około 700 jest na tak zwanej liście niebezpieczeństwa.
co oznacza, że mają jakieś niezerowe prawdopodobieństwo zdarzenia się z Ziemią. Proszę się jednak nie martwić. Brzmi to niebezpiecznie. Niezerowe prawdopodobieństwo zderzenia się z Ziemią. To znaczy co? To możliwe jest, że rzeczywiście dojdzie do takiej kolizji z naszą planetą? Jest możliwe, aczkolwiek zazwyczaj, kiedy przychodzą dodatkowe obserwacje, to prawdopodobieństwo spada praktycznie do zera, ponieważ orbity tych obiektów na samym początku, kiedy je odkrywamy, są słabo wyznaczone. Dopiero kiedy przychodzą kolejne obserwacje, możemy tą niepewność orbity zmniejszyć i wtedy to prawdopodobieństwo zderzenia się z Ziemią spada. Tak naprawdę na chwilę obecną nie ma zagrożenia, że jakaś planetoida zderzy się z Ziemią, przynajmniej duża planetoida. Taką planetoidą, o której często się mówi, jest planetoida Apophis. Dlatego tą planetoidę jakby monitorujemy szczególnie. Obecnie taka szansa dla tej planetoidy istnieje w 2060 roku. Ale do tego czasu na pewno wykonamy dodatkowe obserwacje i mam nadzieję, że to niebezpieczeństwo, to prawdopodobieństwo również uda się zmniejszyć. No dobrze, ale co gdyby w wyniku takich właśnie badań okazało się, że któreś z tych obiektów jednak znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią? Co wtedy możemy zrobić? No, na chwilę obecną rozwijane są różne metody wpływania na orbitę takiej planetoidy. W szczególności dwie takie metody. Jedna Kinetic Impactor, polegająca na tym po prostu, że wysyłamy misję kosmiczną, która zderza się z taką planetoidą i w ten sposób zmienia jej trajektorię lotu, jej orbitę. Czyli mielibyśmy ją odbić jak kulę bilardową. Prawie że tak, dokładnie. A druga metoda, która też nazywa się Gravity Tractor, polegająca na tym, że wysyłamy również misję kosmiczną, umieszczamy statek kosmiczny w okolicy takiej planetoidy, no i grawitacja tego statku kosmicznego bardzo powoli wpływa na orbitę takiej planetoidy, też zmieniając ją w taki sposób, żeby uniknęła kolizji z Ziemią. Aby taka interwencja była możliwa, orbita zbliżającej się do nas planetoidy musi być znana z niezwykłą dokładnością. Dlatego astronomowie sięgają w tym celu także po inne metody. Radioteleskop Arecibo to jeden z najbardziej niezwykłych przyrządów astronomicznych na świecie. Czasza o średnicy ponad 300 metrów pozwala uzyskać niezwykłą czułość i odbierać nawet najsłabsze sygnały radiowe z kosmosu. To jednak nie jedyny sposób, w jaki można wykorzystać to niezwykłe urządzenie. Ogromna czasza radioteleskopu może zamienić się także w gigantyczny radar. To właśnie ta technika służy naukowcom z Arecibo do monitorowania obiektów, które mogą się znaleźć na kolizyjnym kursie z naszą planetą. Arecibo to jedno z niewielu miejsc na świecie, w których obserwujemy obiekty w Układzie Słonecznym przy pomocy systemu radarowego. Nie odkrywamy w ten sposób planetoid, ale możemy je obserwować. Polegamy na innych teleskopach optycznych, aby odnalazły takie ciała. Dzięki temu wiemy, gdzie skierować nasz teleskop. Możemy wtedy użyć radaru, by bardzo precyzyjnie określić, jak daleko znajdują się te obiekty, jak szybko się poruszają, jakie mają rozmiary, jak szybko rotują, jaki mają kształt, a czasem nawet z czego są zbudowane. Mówimy w tym przypadku o aktywnej radioastronomii. Zamiast jedynie odbierać sygnały docierające do nas z kosmosu, nadajemy z teleskopu własny sygnał w stronę planetoidy, a następnie odbieramy fale, które się od niej odbiją. Sposób, w jaki zmienia się odbity sygnał w stosunku do tego, co nadaliśmy, mówi nam o właściwościach samego obiektu. Takie badania są niezwykle ważne dla oceny zagrożenia ewentualnym zderzeniem z Ziemią. Znając precyzyjnie położenie i prędkość planetoidy w przestrzeni kosmicznej, możemy przewidzieć, gdzie przemieści się ona w przyszłości i przede wszystkim, czy znajdzie się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. W takim przypadku chcielibyśmy wiedzieć o niej tak dużo, jak tylko się da, choćby jakie są jej rozmiary i z czego się składa. To bardzo ważne czynniki, gdybyśmy chcieli w jakiś sposób zmienić jej tor lotu i uniknąć zderzenia. Badania radarowe pozwalają nam dokładniej przewidywać prawdopodobieństwo zderzenia z planetoidą. Okazuje się jednak, że aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat obiektów bliskich Ziemi, niekoniecznie potrzebujemy ogromnego radioteleskopu.
Oto przeloty meteorów zarejestrowane przez polską sieć bolidową. Jest to system kamer rozmieszczonych w kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju. Jednym z jej twórców jest Przemysław Żołądek. Jak mówi, choć kamery sieci bolidowej rejestrują końcowy etap życia obiektów bliskich Ziemi, moment ich wejścia w atmosferę, na podstawie takich obserwacji możemy się wiele dowiedzieć także na temat ich pochodzenia i przeszłości. W każdej stacji bolidowej znajdują się kamery przeznaczone do obserwacji nieba, no takie powiedzmy jak tutaj przede mną. Takich kamer na stację przypada od 1 do 4 zazwyczaj. Czasami jest jedna kamera, która widzi całe niebo. Zazwyczaj jednak stosujemy pola o średniej wielkości, tak żeby pokryć niebo przy dość dobrej rozdzielczości. Czego szukacie przy pomocy takiego właśnie sprzętu? W pierwszej kolejności staramy się jak najwierniej zarejestrować to, co się dzieje na niebie, z jak największą precyzją. Dopiero na podstawie zebranych danych staramy się wyciągnąć kolejne wnioski, czyli przede wszystkim badamy trajektorię tychże zjawisk. Możemy wyznaczyć orbitę, możemy w przypadkach szczególnych wyznaczyć też miejsce spadku meteorytu. Zaraz, no to w jaki sposób na podstawie nagrania takiego obiektu, który po prostu widzimy na niebie, jako taką świetlistą smugę, możemy się dowiedzieć, jaką on ma orbitę, czyli skąd do nas przyleciał? Przede wszystkim potrzebujemy kierunku i prędkości w przestrzeni. I jedno i drugie dostajemy na podstawie danych z kamer, jeśli tylko zaobserwujemy dany obiekt z kilku różnych stron. Metodą takiej jakby triangulacji wyznaczamy kierunek trajektorii, a znając położenie na klatkach wideo, znając położenie w każdej chwili, wyznaczamy prędkość obiektu. Przy pomocy takich kamer możecie, jak rozumiem, po prostu zarejestrować taki przelot, powstaje takie nagranie, ale mamy też tutaj drugi instrument. Do czego on służy? Ten instrument służy do obserwacji widm meteorowych. Meteory emitują bardzo specyficzne widmo emisyjne, które składa się z kilku linii. Zwykle widzimy tam linie sodu, magnezu, żelaza, takie podstawowe składniki, które emitują linie widmowe emisyjne w meteoroidach. A wiedząc, z czego mniej więcej składa się taki meteoroid, wiemy, z jaką gęstością materii mamy do czynienia. Możemy precyzyjnie wyznaczyć, ile spadło tego i gdzie spadło. Dlaczego takie badania są ważne? Do czego mogą nam posłużyć takie właśnie obserwacje obiektów wchodzących już w atmosferę Ziemi? Są to obserwacje obiektów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć tą najdrobniejszą część Układu Słonecznego. Mamy świetne instrumenty do badań obiektów dużych, średnich, do odkrywania planetoid. Natomiast tą najdrobniejszą materię, której nie możemy bezpośrednio obserwować, mamy szansę dostrzegać jedynie przy wejściu w atmosferę. Jak się okazuje, obserwacje polskiej sieci bolidowej mogą pomóc także w wyjaśnieniu zagadki największego kosmicznego kataklizmu we współczesnej historii, tzw. katastrofy tunguskiej. 30 czerwca 1908 roku potężna eksplozja nad środkową Syberią zrównała z ziemią tajgę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Profesor Arkadiusz Olech jest jednym z autorów pracy, która może rzucić nowe światło na przyczyny tego kataklizmu. Jaka była w ogóle skala zniszczeń w przypadku tego zdarzenia, które nazywamy katastrofą tunguską? Obecne szacunki mówią o tym, że eksplozja, do której doszło na wysokości powiedzmy 80 km, była kilkaset razy większa niż ta, którą spowodowała bomba, która eksplodowała nad Hiroshimą. Skala zniszczeń była ogromna, bo tajga została w promieniu około 20-30 km od tego miejsca powalona praktycznie zupełnie. No, drzewa leżały pokotem, więc to pokazuje skalę tego zjawiska. Dzisiaj większość naukowców zgadza się co do tego, że mieliśmy do czynienia tutaj z kosmicznym spotkaniem, zderzeniem z ciałem, które najprawdopodobniej należało do kompleksu Taurydów. To jest taki duży rój meteorów, do którego należy też m.in. znana kometa Enkego. Ta katastrofa tunguska nie została zarejestrowana żadnymi współczesnymi metodami, w związku z powyższym bazujemy tylko na opiniach świadków i na tym, co zastały tam ekspedycje, które tam kilkanaście lat po wydarzeniu dotarły, więc trudno nam mówić o dokładnej skali tego zjawiska, więc te szacunki też są różne, ale obecnie wydaje się, że to był obiekt o rozmiarach od 50 do 100 metrów. Powiedzieliśmy, że katastrofa tunguska to był najprawdopodobniej efekt tego, że taki obiekt wszedł w atmosferę i eksplodował na pewnej wysokości. Skąd to wiemy?
No, głównie z tego, że nie znaleźliśmy żadnego krateru tak naprawdę. Te dwie ekspedycje, które tam pojechały, zobaczyły drzewa powalone na jakimś tam obszarze. Te drzewa rozchodziły się koncentrycznie, czyli było jakieś epicentrum, no ale w tym epicentrum nie było żadnego klasycznego krateru. Więc stąd podejrzenie, że no, ta materia, która wtargnęła w naszą atmosferę, była bardzo mało gęsta, eksplodowała na skutek ogromnej temperatury, całkowicie odparowała, w związku z powyższym nic do powierzchni Ziemi nie dotarło. Hipoteza, że obiekt odpowiedzialny za katastrofę tunguską pochodził z roju taurydów, nie jest nowa. Dopiero obserwacje polskiej sieci bolidowej dowiodły jednak, że znajdują się tam planetoidy zdolne wywołać podobne zdarzenie, a ich orbity odpowiadają prawdopodobnej trajektorii obiektu tunguskiego. W zasadzie historia zaczęła się na początku lat 90. zeszłego wieku, kiedy astronom z Armac Observatory David Asher opublikował model roju taurydów i on zauważył, że w tym całej dużej strukturze jest taki węższy strumień, który jest utrzymywany z wartości przez siły grawitacyjne głównie Jowisza. I Asher pokazał, że są pewne lata, kiedy Ziemia bardzo blisko przechodzi tego strumienia rezonansowego i wtedy jesteśmy bardziej przez ten kompleks taurydów bombardowani. I lata, na które on wskazał, kiedy będziemy oczekiwali bardzo dużej aktywności tych taurydów i zarówno w sensie liczby zjawisk, jak i jasności tych zjawisk, to były lata 2005 i 2015 i na obserwacje polskiej sieci bolidowej przeprowadzone w tych latach dokładnie pokazały, że faktycznie w tym czasie Ziemia była bombardowana intensywniej przez taurydy. Najjaśniejsze zjawiska zaobserwowane przez naszą sieć bolidową miały blask kilkadziesiąt razy większy od Księżyca w pełni, więc to były potężne zjawiska. Co więcej, gdy policzyliśmy dokładnie orbity tych zjawisk, okazało się, że one idealnie zgadzają się z tą orbitą tego strumienia rezonansowego. Co więcej, gdy okazało się, że zidentyfikowaliśmy 10 planetoid, które poruszają się po identycznych praktycznie orbitach jak te taurydy, z którymi się zderzyliśmy. Te 10 obiektów, które zidentyfikowaliśmy, mają rozmiary od właśnie tych 50-100 metrów, najmniejszy, czyli dokładnie taki jak katastrofa tunguska. Największy ma, no, niektóre szacunki mówią nawet o rozmiarze 1 kilometra, no więc zderzenie z takim ciałem to już jest katastrofa, powiedzmy, w skali kontynentu. Na szczęście te 10 nie jest zupełnie, my znamy na tyle dokładnie orbity tych ciał, więc wiemy, że one są obecnie nie zagrażające Ziemi. Natomiast gorsza jest inna wiadomość. My wiemy, że te 10 planetoid to jest wierzchołek góry lodowej. Takich obiektów o rozmiarach powiedzmy 20, 30, 40 metrów, 50 jest tam mnóstwo. A przypominam, że obiekt, który spowodował bolid czelabiński, i to był obiekt o rozmiarach 17 metrów, więc takich obiektów tam są, no, podejrzewam, tysiące i no, 99,99% z nich jest nieodkrytych i prędzej czy później do bliskiego spotkania z takim obiektem może dojść. Kolejne zbliżenie ze strumieniem taurydów ma nastąpić w czerwcu 2019 roku. Czy mamy zatem powody, by obawiać się powtórki z katastrofy tunguskiej? Okazją do odpowiedzi na takie pytania ma być obchodzony w rocznicę syberyjskiego incydentu Dzień Planetoid. Tomasz Kluwak jest koordynatorem polskich obchodów tego święta. Na co dzień sam zajmuje się obserwowaniem obiektów bliskich Ziemi. Jak mówi, Dzień Planetoid ma być okazją, by uświadomić ludziom, jak ważne są takie badania, a także pokazać, że może się w nie włączyć właściwie każdy. W 2016 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 30 czerwca Międzynarodowym Dniem Planetoid na pamiątkę wydarzenia z 1908 roku, kiedy właśnie 30 czerwca meteoryt tunguski zniszczył na szczęście w tajdze syberyjskiej obszar o powierzchni dużej metropolii. Doświadczenia i meteorytu tunguskiego i znacznie świeższego wydarzenia z Czelabińska z 2013 roku pokazują, że rzeczywiście niebezpieczeństwo z kosmosu istnieje. Śledzenie takich obiektów pozwala nam ocenić to ryzyko i w porę zminimalizować. Gdyby doszło do sytuacji, kiedy odkryjemy taki obiekt, który jest na kursie kolizyjnym z Ziemią, mamy czas, aby zareagować. Ale czy to jest możliwe, żeby poszukiwać takich ciał także z takiego miejsca jak to, po prostu z przydomowego tarasu? Poszukiwanie może być teraz już dosyć trudne, dlatego że duże projekty badawcze przetrzesują nasze niebo codziennie i znajdują w dużych ilościach po kilkanaście obiektów takich
obiektów bliskich Ziemi, to powoduje, że dla amatorów astronomów nie dysponujących takimi dużymi teleskopami jest to zadanie naprawdę to jest duże wyzwanie. Natomiast to, czego te duże projekty badawcze nie mogą zrobić, to jest dokładne śledzenie, co dalej z tym obiektem się dzieje. I to jest właśnie super zadanie dla miłośników astronomii, którzy obserwując odkrycia prowadzone przez duże projekty badawcze mogą następnie robić tak zwany follow-up, czyli znajdować te obiekty i śledzić ich trasę. Wszystkie nowo odkryte obiekty, które są obiektami bliskimi, zidentyfikowane zostały jako obiekty bliskie Ziemi, są publikowane na stronach Minor Planet Center. To jest taka organizacja międzynarodowa, która grupuje właśnie te wyniki badań. One są publikowane w ciągu kilku godzin od odkrycia. To jest o tyle ważne, że niepewność związana z ruchem tych obiektów powoduje, że jeśli zaczniemy je obserwować następnej nocy, to jest duża szansa, że już po prostu będą w takim miejscu, że ich nie odnaleziemy i nie będziemy mieli żadnej wiedzy na temat ich ruchu i ich orbit. Następnie należy wykonać kilka następujących po sobie obserwacji. Mówi się, że w ciągu nocy powinny być 2 lub 3 i najlepiej jeszcze kolejnej nocy kolejne 3 i wtedy takie wyniki się przekazuje do Minor Planet Center, gdzie obserwatorzy z całego świata wysyłają swoje wyniki i na tych podstawie tych zbiorczych opracowań, zbiorczych obserwacji z różnych punktów na powierzchni Ziemi można dosyć dokładnie wyznaczyć orbitę. Zastanawia mnie jedna rzecz. Ciekaw jestem, na ile takie amatorskie obserwacje rzeczywiście są ważne w badaniu takich właśnie obiektów. Cała wartość tych obserwacji polega na ich masowej liczbie. Tak? Jeśli jest ich kilka dosłownie zrobionych w ciągu jednej nocy jednego obiektu, to może być niewystarczająco, żeby zbadać orbitę. Jeśli jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset w najlepszych wypadkach, to wtedy określenie orbity jest łatwiejsze i z tego powodu wiemy, gdzie ta planetoida znajdzie się za rok, za 10 lat, czy przy kolejnym zbliżeniu w Ziemi. Od wielkich teleskopów i przeglądów nieba, aż po amatorskie obserwacje i kamery, które każdy może umieścić na swoim domu. Dzięki współpracy naukowców i pasjonatów obserwujących obiekty zbliżające się do nas z kosmosu, coraz lepiej znamy takie ciała. Mamy też szansę otrzymać ostrzeżenie, gdyby któreś z nich miało nam ponownie zagrozić. Naukowcy z NASA stworzyli specjalną skalę do oceny zagrożenia ze strony obiektów bliskich Ziemi, tak zwaną skalę Torino. Zależy ona od 2 parametrów, od wielkości ciała i prawdopodobieństwa jego zderzenia z Ziemią. Obiekt taki jak meteor z Czelabińska zasłużyłby w tej skali pewnie na ocenę 8, a taki, który spowodował katastrofę tunguską, być może nawet 9. Jednak żaden obiekt, jaki udało nam się dotąd odnaleźć w przestrzeni kosmicznej, nie został w tej skali oceniony na więcej niż 4. Warto jednak kontynuować takie badania, ponieważ tylko one mogą nam powiedzieć, co takiego zmierza do nas z przestrzeni kosmicznej i jak mamy być na to gotowi. I to już wszystko w tym odcinku Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.